Witam serdecznie. Zapraszam na przepis. Dzisiaj girlanda z brzoskwiniami. Proste, szybkie i przepyszne ciasto. A zatem do dzieła. Do rondelka wlewam 250 ml mleka, wkładam kawałek skórki cytryny, którą wcześniej umyłam, rondelek stawiam na palniku i podgrzewam do lekkiego zagotowania się mleka. Do drugiego garnka wbijam jajko, dodaję 2 płaskie łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżki cukru oraz 2 łyżki mąki i mieszam do uzyskania jednorodnej konsystencji. W międzyczasie mleko się prawie zagotowało, zdejmuję je z palnika i wyjmuję skórkę cytryny. Następnie wlewam mleko do garnka, cały czas mieszając. Przestawiam na palnik i podgrzewam, mieszając, aż masa budyniowa zgęstnieje. Masa budyniowa zgęstniała, zostawiam do ostudzenia. Teraz przygotuję biszkopty, które dzielę na pół. Odsączone z syropu z puszki brzoskwinie kroję na 5-7 mm plasterki. Teraz mój mąż łasuch rozłoży i odpowiednio dotnie gotowe ciasto francuskie. Do docięcia ciasta przyda się duży półmisek. Jeśli macie możliwość kupienia okrągłego ciasta, to ta część pracy Wam odpadnie. Po środku warto postawić miskę o średnicy 20 cm, wokół której rozkładam teraz połówki biszkoptów. Po ułożeniu biszkoptów mój mąż docina ciasto tak, aby wystawało około 2 cm poza biszkopty. Biszkopty zwilżam syropem brzoskwiniowym, jaki pozostał po ich odsączeniu. W międzyczasie masa budyniowa przestygła. Przekładam ją do rękawa cukierniczego i rozprowadzam równą warstwą po biszkoptach. Następnie łyżką zwilżoną wodą wygładzam masę, wpychając ją w szpary między biszkoptami. Miska już nie będzie potrzebna. Wyjmuję ją delikatnie. Układam na warstwie budyniu kawałki brzoskwiń. Teraz ciasto po środku dzielę na 8 równych części. Z zewnątrz podwijam ciasto do góry, przyciskając je do biszkoptów, tworząc falbankę.
Na koniec przekładam pocięte ciasto ze środka i łączę je z zewnętrzną falbanką. Teraz rozszczepuję jedno żółtko z jedną łyżką mleka i pędzlem smaruję ciasto. Na koniec kroję suszone morele na pół i ozdabiam nimi wieniec, ale można ten etap pominąć. Gotowe. Wkładam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na około 35-40 minut do zrumienienia ciasta. Grzanie góra-dół. Popatrzcie, jak pysznie wygląda ciasto po upieczeniu. Oprószę je jeszcze cukrem pudrem i po ostygnięciu można pałaszować. Wierzcie mi, że znając mojego męża, nie dotrwa do jutra. Tak smaczne, że znika w okamgnieniu. Pychota. Mniam, mniam, mniam. Smacznego. Składniki. Lista składników znajduje się również w opisie pod filmem. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych przepisów. Daj znać, na jakie przepisy czekasz.